Hej, jestem Maciej z firmy Eona, opowiadającym o Data Loss Protection, czyli jak chronić dane przed utratą. Dzisiaj opowiem o szyfrowaniu dysków w TrueNAS w obu wariantach TrueNAS Core i TrueNAS Scale. Jak i kiedy warto, spoiler, prawie zawsze warto, no i na co zwrócić uwagę i oczywiście koniecznie o czym trzeba pamiętać. Zapraszam, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami storage spod znaku open source, jakim jest TrueNAS, to projektujemy, konsultujemy rozwiązania oparte zarówno o alternatywny sprzęt, jak i sprzedajemy autoryzowane rozwiązania rodem spod znaku TrueNAS jako ich autoryzowany partner. Jednak jeżeli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Dzięki. A teraz do meritum. W praktyce, jak mamy do czynienia z danymi firmowymi, własnymi lub tym bardziej z powierzonymi, zawsze dobrym pomysłem jest trzymać je na zaszyfrowanych dyskach. Ułatwia to kilka spraw, jak na przykład to, że dane w dyskach opuszczające nasze serwery stają się bezwartościowe. Wbrew pozorom nie zawsze wymieniamy zupełnie niesprawne dyski. Czasem chcemy poszerzyć pool, czasem dyski zaczynają zgłaszać błędy i wymieniamy je przed faktycznym ostatecznym uszkodzeniem. Co prawda i tak w przypływie zdrowej paranoi warto jest się pobawić w psychodyskorozwiercacza albo przynajmniej przeprowadzić głębokie czyszczenie przez nadpisanie całego dysku na przykład zerami. Pamiętajmy, że zwłaszcza jak wymieniamy uszkodzony dysk, to zapisane dane na talerzach w wypadku dysków talerzowych, jak i albo chipach w wypadku pamięci błyskowych, używając nie do końca zrozumiałej kalki z angielskiego, dane na nich pozostaną, a i nie bardzo może być je jak skasować. Dodatkowo silne mam przeczucie, że macie lub przynajmniej powinniście mieć w swoich dokumentach RODO, że szyfrujecie dyski. W praktyce szyfrowanie dysków w ZFS jest banalnie proste, bo wystarczy je włączyć. Przy tworzeniu pula od razu uwaga, o ile mi wiadomo, nie ma możliwości zaszyfrowania raz stworzonego pula. O tym warto pamiętać przy planowaniu naszego storage'u. Co prawda w zasadzie nic straconego, bo ZFS działa hierarchicznie z perspektywy zasobów dyskowych. Już spieszę się tłumaczyć. Tej może nie do końca sensownej wypowiedzi. ZFS nasz pool montujemy gdzieś w systemie plików. W wypadku TrueNAS jest to katalog /mnt. Sam pool może być zaszyfrowany lub nie. Teraz każdy dodatkowy nowy ZVOL czy dataset montowany jest wewnątrz naszego pula. Czyli dodając na przykład dataset dane, będzie on miał adres /mnt/dane. I domyślnie będzie on dziedziczył wszystkie właściwości samego pula. I tyczyć się to będzie zarówno faktu zaszyfrowania, jak i parametrów szyfrowania, ale również innych parametrów, o których dzisiaj nie będę mówił, takich jak deduplikacja, kompresja i jeszcze kilka innych. Domyślnie parametry jednak można spokojnie zmieniać podczas tworzenia datasetu czy ZVOLa. Podkreślam, że tutaj też jak tworzymy zasób i z włączonym szyfrowaniem, to nie da się go już wyłączyć, tego szyfrowania. I odwrotnie, zaszyfrowanego zasobu nie da się odszyfrować. Jedyną opcją jest skasowanie i stworzenie zasobu jeszcze raz. Ale to i tak zdecydowanie większa elastyczność niż tworzenie od nowa całego pula, żeby go zaszyfrować. Dosyć jasno widać, że nawet jak tworzymy niezaszyfrowany pool, to i tak łatwo będzie nam stworzyć zaszyfrowany dataset już w środku tego pula. Zawsze niezaszyfrowany zasób może zawierać zaszyfrowany. Pamiętajmy jednak, że to działa tylko w jedną stronę. Jeżeli mamy zaszyfrowany pool czy zasób, to w nim nie stworzymy niezaszyfrowanego zasobu. Więc trochę droga w jedną stronę. Ale może to i dobrze. Co ciekawe, budując hierarchicznie nasz zestaw danych, możemy mieć inne szyfrowanie w poszczególnych datasetach. Daje to bardzo ciekawą sytuację, w której możemy mieć inne szyfrowanie inaczej szyfrowany jeden z datasetów i wcale nie mieć dostępu do jego zawartości. To do czego może się to na to przydać, zapytacie? To jest akurat bardzo przydatne rozwiązanie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której macie kilka instancji TrueNAS w różnych miejscach czy oddziałach,
czy nawet u kilku klientów. No i jedną instancję TrueNASa, na którą to wszystko jest replikowane z wielu miejsc. O replikacji więcej opowiadam w materiale TrueNAS Replikacja coś więcej niż backup. Każda z instancji ma zaszyfrowane dane. Każda inaczej. Replikacja sprawia, że replikujemy dane na drugi serwer, nawet albo zwłaszcza zaszyfrowane dane, wcale nie poznając kluczy do tych danych. Z perspektywy centralnej instalacji TrueNAS jesteśmy hostem umożliwiającym tworzenie backupu dla wielu różnych instancji NAS. W wyniku tego mamy na naszym poolu wiele datasetów zreplikowanych z innych różnych instancji TrueNASa. Każdy jest szyfrowany i to każdy innym kluczem. Co więcej, nie musimy nigdy poznać tego klucza. Zobaczcie, jakie to dobre rozwiązanie. Mamy centralny backup, na który nawet nie musi wiedzieć, co przechowuje. No dobra, szyfrowanie, klucze, hasła, ale jakie hasła, jakie klucze, no i gdzie one są? Zacznijmy od tego, że możemy zaszyfrować nasz zasób na dwa różne sposoby. Przy pomocy hasła lub przy pomocy klucza. Szyfrowanie kluczem poza inną formą zapisu różni się funkcjonalnie tym, że klucz pozostanie zapisany w konfiguracji naszego TrueNASa. Co za tym idzie, zawsze z poziomu naszego TrueNASa nasze zasoby są dla nas dostępne. Jest to dobre rozwiązanie, ma jednak tą wadę, że jak ktoś zaukradnie nam cały serwer, to de facto będzie miał też klucze. Co prawda nie są one oczywiście wprost nigdzie przechowywane w czystej formie, ale chociażby już sam serwer, jak się uruchomi, to nasze klucze są w RAM, żeby dało się to na bieżąco odszyfrowywać i zaszyfrowywać. Raz zapisany klucz zostaje wpisany do konfiguracji i tam już pozostanie. Nie mamy prostej możliwości zablokowania zasobu raz odblokowanego kluczem. Drugim sposobem zabezpieczenia danych jest hasło. Żeby odblokować dostęp do zasobu, musimy każdorazowo po uruchomieniu wpisać ręcznie hasełko. Na pewno jest to bezpieczniejsze, ale każdy restart wymusi na nas ręczne logowanie do serwera i wpisanie tegoż właśnie hasła, żeby zasób był osiągalny. Z tego powodu nie ma możliwości w TrueNAS zaszyfrowania samego pula przy pomocy hasła, a wyłącznie kluczem. Szyfrowanie hasłem to zdecydowanie bardziej bezkompromisowe rozwiązanie niż szyfrowanie kluczem. Zasób zaszyfrowany hasłem możemy w każdej chwili zablokować i odblokować w odróżnieniu od zasobu szyfrowanego kluczem. W trakcie życia zasobu dataset czy ZVol możemy zmieniać typ szyfrowania z klucza na hasło i odwrotnie. Możemy zmieniać zarówno hasło, jak i klucze. Nie możemy jednak zmieniać ani faktu zaszyfrowania, czyli odszyfrować lub zaszyfrować, oraz nie możemy zmienić algorytmu kodowania. Czyli jak już w momencie zakładania naszego zasobu wybierzemy szyfrowanie np. AS256GCM, to tak już pozostanie, niezależnie od tego, czy zmienimy z klucza na hasło, czy zmienimy klucze, czy zmieniamy hasło, taki algorytm już tam pozostanie. Jeśli chodzi o wymagania, musimy pamiętać, że proces szyfrowania i deszyfrowania obciąża procesor. I odbywa się to za każdym razem, kiedy zapisujemy dane lub je odczytujemy. Bardzo pomocny, a wręcz konieczny w wypadku szyfrowania danych jest zestaw procedur procesora ASINI. Jeśli nasz procesor posiada taki zestaw procedur, to narzut pracy procesora na szyfrowanie nie powinien być znaczący. Za to włączenie szyfrowania w wypadku użytkowania procesora pozbawionego zestawu tych procedur spowoduje znaczną degradację osiągów, więc raczej nie zalecane. A przynajmniej bądźcie tego świadomi, że tak się raczej stanie. Wszystkie nowe procesory serwerowe raczej będą posiadały ASNI. Starsze procesory lub nieprzeznaczone do serwerów już nie zawsze będą miały ten zestaw procedur. Możecie to sprawdzić bądź na stronie producenta procesora lub po prostu wpisując polecenie z konsoli. Polecenia będą w artykule, link do artykułu będzie w opisie. Więc stwórzmy sobie na początek pula, jednego szyfrowanego, drugiego nieszyfrowanego. Jako laboratorium po lewej stronie mamy TrueNAS Scala, a po prawej stronie TrueNAS Core. Żeby to zrobić, klikamy Storage.
możemy importować pula, ale my wolimy go stworzyć. Test pool. I tak naprawdę jedyna różnica w porównaniu do tworzenia niezaszyfrowanego jest kliknięcie enkrypcji. My w wypadku Scale'a dla testu stworzymy nieszyfrowany. Sprawimy, żeby zaproponował nam layout, ale zaproponował Stripe. No, jak widać, no, można mieć uwagi albo w wypadku tym uznać, że ten akurat strzał był nietrafiony. Jednak trzeba wiedzieć, co się robi. Wracamy do RAIDa Z. Mamy nadane nazwę. Chcemy świadomie mieć nieszyfrowany. Tworzymy pula. Oczywiście jesteśmy zapytani, czy na pewno go stworzymy, ponieważ nadpiszemy wszystkie dane tam są, które są na tych dyskach. Tak, w tym wypadku jesteśmy tego świadomi. To jest nasze laboratorium. Nic złego tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Idziemy do Core'a. Klikamy Storage Pools. Nie ma ich. Jego, więc tworzymy dodaj. Znowu import albo create. My chcemy stworzyć. Test pool. Znowu klikamy zaproponuj. Znowu spróbował. A nie, zwróćcie uwagę, ciekawostka. Tu jednak zaproponował RAID Z. Ale nie o to w tym momencie chodzi. Klikamy encryption. I mamy tutaj uwagę, że on de facto nie szyfruje samych dysków, tylko zawartość danych na pulu. Stwierdzamy, że jesteśmy tego świadomi, klikamy OK i mamy do dyspozycji rodzaje szyfrowania, o tym już wspominałem. Raz wybrany tutaj, jeżeli to są te dwie rzeczy niezmienne. Raz ten typ szyfrowania i dwa forma enkrypcji. Klikamy. Fakt bycia zaszyfrowanym. Wybieramy, klikamy Encrypt i klikamy sobie Create. Tu oczywiście też zostaniemy zapytani, czy jesteśmy pewni i czy mamy pewność, że tak powinno być. Klikamy Create i zacznie się tworzyć tutaj szyfrowany pool na TrueNAS Core. Wyskakuje nam tutaj komunikat, żebyśmy ściągnęli klucz. Zdecydowanie w wypadku jakiejkolwiek produkcyjnej działalności musimy to zrobić. Na tą chwilę klikniemy Done, nie będziemy tego na razie oglądać. Co teraz robimy? Teraz zrobimy po dwa datasety, zarówno na dysku, na pulu nieszyfrowanym, jak i szyfrowanym. Zacznijmy od Scale'a. Datasets, mamy tutaj nasz pool. Add dataset. Mówię add dataset, ale tak naprawdę to samo będzie się przy Zivolach, tak samo będzie się zachowywał przy Zivolach. Nazywamy go encrypt klucz. I co tutaj mamy do dyspozycji? Domyślnie, zwróćcie uwagę, o tym rozmawialiśmy, enkrypcja jest inherit, czyli odziedziczona. W nawiasie pisze jak, czyli w tym wypadku nie szyfrowana. To chcemy zmienić. Będziemy chcieli szyfrowanie i w tym wypadku chcemy szyfrowanie kluczem i bądź wpisujemy tutaj ten klucz, bądź każemy mu go wygenerować. I tutaj znowu mamy algorytm szyfrowania. Klikamy OK. I teraz zrobimy dokładnie to samo na Core'ze, czyli dodajemy dataset. Jak widać, ciut się to różni. W sensie w ogóle logika się nie różni, ani funkcjonalność, natomiast grafika w Core'ze i Scale'u jest ciut inna. Encrypt. OK. Szyfrujemy kluczem. I w tym momencie, jeżeli my go zaszyfrujemy, jeżeli zrobimy inherit, czyli odziedzicz, to ten dataset będzie szyfrowany dokładnie tak samo, czyli po pierwsze będzie szyfrowany, no tu już nie mamy wyjścia, skoro zaszyfrowaliśmy pool. Po pierwsze będzie szyfrowany kluczem, po drugie takim samym kluczem, jeżeli zrobimy inherit. Jeżeli zrobimy nie inherit, to znowu albo mamy do dyspozycji klucze albo hasło i możemy wygenerować sobie następny klucz i tutaj wygenerujemy dodatkowy klucz. Klikamy OK. Mamy wygenerowany dataset szyfrowany
kluczem. Teraz zrobimy dataset szyfrowany hasłem. Zaczniemy od scale'a. Tak, jesteśmy w test poolu, klikamy add dataset, encrypt pass. Znowu, jeżeli zrobimy nie dziedzicz, to będziemy mieli nieszyfrowany. My chcemy zaszyfrować passphrase, czyli hasłem. Musimy go dwukrotnie powtórzyć. Tego parametru nie potrzebujemy dotykać. Tutaj również decydujemy o algorytmie. Klikamy OK. I mamy stworzone dwa datasety. Jeden szyfrowany hasłem, drugi szyfrowany kluczem. I jeszcze potrzebujemy stworzyć dataset na core, szyfrowany kluczem. Nie to klikamy. Do poola dodajemy dataset. Nie chcemy dziedziczyć szyfrowania, chcemy wprowadzić nowe. Oczywiście wpisujemy 2 razy. Algorytm. Aha, nazwa. Submit. OK. Jak to teraz wygląda? Mamy po lewej stronie mamy nieszyfrowany pool. Tu jeszcze stworzymy nieszyfrowany. Nieszyfrowany. OK. Wracamy do datasety i mamy tutaj nieszyfrowany cały pool, szyfrowany pool kluczem, szyfrowany pool hasłem i po prawej stronie nie będzie się już dało stworzyć nieszyfrowanego. O, znowu nie to. Klikam. Spróbujmy stworzyć nieszyfrowany dataset i to nam nie wyjdzie. Odznaczamy szyfrowanie. Non-encrypted, submit. Niestety nie ma takiej możliwości. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu stwierdzimy, że szyfrowanie hasłem nie jest dobrym pomysłem, bo jak wspominałem, po każdym restarcie będziemy musieli się tutaj zalogować i ręcznie wpisać hasło, żeby odblokować. Jeżeli stwierdzimy, że już nie jesteśmy na tyle cierpliwi, żeby korzystać z takiego rozwiązania. Jedna uwaga, możemy w tym momencie zrobić log. Jak widać, jest zablokowany. Jeszcze tutaj a propos kółdeczek, to jest odblokowany, 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 zablokowany i tu mamy unencrypted. Więc jeżeli już stwierdzimy, że naprawdę, musimy go odblokować. Jednak kontynuując temat, jeżeli stwierdzimy, że znudziło nam się ręczne wpisywanie za każdym razem hasła, zawsze możemy to zmienić. Edytujemy enkrypcję i możemy zarówno w tym momencie wpisać nowe hasło, oczywiście tylko pod warunkiem, że go najpierw odblokujemy, bądź zmienić na klucz. Klucz możemy albo wygenerować, albo wpisać. Możemy użyć tego, co jest istniejącego klucza z powyższego, hierarchicznie z wyższego miejsca, żeby odblokowywał automatycznie, lub wygenerować nowy. Także w tym momencie zaszyfrowany pool możemy, jak już wspomniałem, dosyć łatwo albo zmienić typ szyfrowania, albo zmienić sposób szyfrowania z klucza na hasło, bądź z hasła na klucza, wygenerować nowy klucz, użyć nowego hasła. To jest wszystko elastyczne, bez problemu da się coś takiego zrobić. Natomiast co jest ważne a propos kluczy? Ważnym jest, żeby je gdzieś mieć zapisane. Jak wygląda taki klucz? Wróćmy do datasetów. Mamy go odblokowanego. Zrobimy eksport klucza. Robimy download, klikamy OK. I wygląda to tak. Jaki pool, jaki zasób i mamy klucz.
jeżeli zrobimy, nie możemy tego zrobić z hasłem, ale możemy jeszcze zrobić coś, co warto zrobić. Możemy wyeksportować klucze z całego pula. Export data set key. I tu będziemy poproszeni o hasło użytkownika głównego, korzenia niejakiego kalki używając. I cóż tutaj zobaczymy? I tutaj zobaczymy wszystkie klucze. Zarówno klucz odnoszący się do głównego pula, jak i do konkretnego zasobu. Jeżeli tych kluczy byłoby tutaj więcej, wszystkie byłyby tutaj podane. Oczywiście tylko klucze, tu nie będzie nic związanego z hasłem. Tu nie będzie haseł do zasobów szyfrowanych hasłem. Jak widzicie, szyfrowanie nie jest jakąś specjalnie skomplikowaną konstrukcją, nie jest jakimś specjalnie utrudnione. Natomiast warto wiedzieć, warto pamiętać, że na pewno zawsze należy skopiować hasło gdzieś lub klucze. No i warto pamiętać, że jest możliwość różnych haseł w różnych miejscach, różnych kluczy, użycia różnych kluczy do różnych datasetów. Ważna uwaga na koniec. Mówię to trochę dla zasady, ale też trochę dlatego, żeby uniknąć pytań pod tytułem nie zapisałem klucza i hasła szyfrującego, co mam teraz zrobić? Odpowiedź jest całkiem prosta. Nic. Dlatego jeżeli zdecydujecie się na szyfrowanie, zawsze wrzućcie klucze lub hasło do hasłownika. No i żeby ten nasz hasłownik czy te nasze klucze nie znajdowały się czasem na tym zaszyfrowanym zasobie. Wydaje wam się, że to oczywiste? Bywa różnie. Na razie, hej!